Witam serdecznie wszystkich. Dzisiaj ciąg dalszy na temat resetu 41K. Będzie o tym, co skrywają skałki w Peak District, Parku Narodowym Peak District. Opowiem trochę o swoich poszukiwaniach i pomiarach, jakie wykonałem, i nade wszystko pod koniec skonkluduję, co z tego wynika. Czyli mamy reset 41K, czyli cykl katastrów geologicznych, 141 tysięcy lat. Teraz zajmiemy się skałkami w Peak District, w pobliżu, gdzie mieszkam, czyli Buckstone. Tam jest wiele kamieniołomów, niektóre wciąż czynne, niektóre już zamknięte. W 2009 chyba, o ile dobrze pamiętam, rozpoczęła się kampania zamykania zbędnych kamieniołomów, które tylko oszpecają wygląd Parku Narodowego, no i powodują hałas. Wiele z tych kamieniołomów zamknięto. Jedne są dostępne do wspinaczek, do turystyki, inne są po prostu zabezpieczone, gotowe do ewentualnie ponownego rozruchu. Więc jeśli chodzi o formacje skalne w tym rejonie, w tym całym Parku Narodowym, one powstały bardzo dawno lat temu, 300 do 350 milionów lat, jak czytałem, w okresie karbonu. I był to niezwykle bogaty okres w dziejach Ziemi, bardzo grube osady i można powiedzieć, że wszystkie pokłady węgla kamiennego pochodzą z roślin właśnie z tego okresu, z drzew z tego okresu. Jak to się stało, że drzewa z tego okresu 300-350 milionów lat temu utworzyły pokłady węgla, a później już tych pokładów węgla nie było? Takie dziwne rozpoczęcie i zakończenie. Gdziekolwiek się na świecie wierci pokłady węgla, to się je odnajduje właśnie z tego mniej więcej okresu karbonu. Karbon znaczy węgiel. Słyszałem taką teorię, bardzo ciekawą teorię, że przed okresem karbonu, przed rozpoczęciem depozytu węglowego nie było drzew w ogóle jeszcze na Ziemi. One dopiero się wynalazły przez ewolucję właśnie 350 milionów lat temu i błyskawicznie zdominowały wszystkie lądy Ziemi.
błyskawicznie ze względu na czas geologiczny, miliony lat. Ale w kontekście czasu ewolucji to jednak bardzo szybko, a materię organiczną, która jest martwa, przetwarzają grzyby. Otóż grzyby w swoich enzymach nie znały takiego włókna, jakie posiada drewno. Nie potrafiły go rozkładać. Wobec tego drewno składowało się, powalone drzewa, obumarłe drzewa składowały się w ogromnych ilościach, ledwo przetworzone przez grzyby na składniki pierwotne. I dlatego właśnie te drzewa w takiej postaci, oczywiście w specyficznych warunkach, bo nie wszędzie, w specyficznych warunkach przykryte warstwą gleby, zachowały bardzo wysoką ilość węgla w sobie. Stąd węgiel kamienny, który posiada nawet do 97% węgla. A co się stało, że później przestało drzewa składować węgiel, pokłady węgla. Po prostu grzyby przez te 50 milionów lat, tyle potrzebowały, nauczyły się rozkładać drewno. I od tego momentu był już koniec odkładania węgla. No, bardzo ciekawa teoria. Nie znaczy, że później również węgiel się nie odkładał. Były takie miejsca, był węgiel brunatny, później się odkładał. Na całym świecie również jest z podobnego okresu. No ale wracamy do naszych czasów, to znaczy czasów powstawania tych skał Peak District, czyli 300-350 milionów lat temu. Tu pięknie widać skałki. No, trzeba tutaj kolorek dać grubszy. Może tak. O. Ta górna warstwa skał i dolna warstwa skał. Tutaj odkrytych przez tą odkrywkę kamieniołomu, ale w różnych strukturach to było, w innych kamieniołomach, w większych ilościach warstw albo mniejszych odkrywane. I teraz tak, omówmy sobie jeszcze ten czas karbonu. Na następnym slajdzie widać, gdzie, w jakim miejscu były kontynenty 300 milionów lat temu. Czyli to jest grafika dla 300 milionów lat. I jakby się popatrzeć, Anglia, tu mamy gdzieś tutaj. Powiększmy sobie. Tu jest Anglia, środkowa Wielka Brytania, bo Anglia to jest plus Szkocja i tak dalej. Czyli mniej więcej gdzieś tutaj w tym miejscu jest owy park. Jakby się przypatrzeć, tutaj są morza. Tak naprawdę ten obszar w tym okresie powstawania był cały pod wodą. Cały ten obszar był pod wodą i dlatego osady się odkładały w płytkich morzach. Była to strefa ciepła, widać, że to jest blisko równika, ale były już czapy lodowe, tak więc temperatura była średnio niższa i tu widać
wykres temperatury od 500 milionów lat temu w tym miejscu. Wysoko nad tą linią czerwony, czyli w górę, to jest temperatura dodatnia na plus, na tyle dodatnia, że czapy lodowe nie były obecne. Cały lód Ziemi był stopiony. W temperaturach niższych mamy obecne czasy, tak jak obecne czasy. To jest obecne czasy tutaj. I tutaj było podobnie w okresie karbonu. To jest ten czas. 350, 300 milionów lat temu. To jest mniej więcej ten okres, ten czas. Jest to dosyć istotne, ponieważ jeśli jest lądolód, to kiedy jest gorąco, wnętrze lądów jest bardzo suche, a z kolei oceany, będąc zbyt ciepłe, zawierają mało tlenu. Przez to przy wysokich temperaturach życie ma poważny problem, jeśli chodzi o rozwój. Właśnie średnie temperatury, nie zlodowacenie, ale takie średnie temperatury jak tutaj, jak mamy podobnie obecnie w strefach równikowych, jak obecnie też to obserwujemy, jest bardzo bogate życie. I tak mniej więcej właśnie było w tych warunkach powstawania skał. Ponieważ warunki dosyć długo utrzymywały się jednorodne, również odkładanie się warstw i tworzenie tych skał było systematyczne i jednorodne. I właśnie to ułatwia ich badanie i to daje nam możliwość badania cykli 41 tysięcy lat. Tutaj sobie możemy zobaczyć, gdzie ulotkowany jest ten park. To jest tutaj. Jest więcej oczywiście parków z takimi skałkami. Tu District Lake District, przepraszam, Walii. No i oczywiście Szkocja. Szkocja ma bardzo różne skały z wielu okresów i dużo starsze i młodsze. Jest niezwykle bogata geologicznie, ale nas interesuje właśnie to miejsce. I tutaj jest powiększone. Tu jest ten park mniej więcej pomiędzy Manchesterem a Sheffield. A Buxton jest tutaj. Tu jest Buxton. I tutaj mamy, w tym kierunku mamy skałki. Bardzo blisko, bardzo ładnie. Buxton, sorry. Tutaj Buxton wyraźnie jest. I skałki są dosłownie na wyciągnięcie ręki. Tu i tu. I widać tutaj granice parku specjalnie są wydłużone ze względu na to, żeby właśnie tych obszarów kamieniołomów nie objąć parkiem. W przeciwnym wypadku nie byłoby szans na ich eksploatację. Ok. Tu mamy bardziej szczegółową mapę. Buxton jest gdzieś mniej więcej tutaj. I tutaj jest pierwszy Harpur Hill, gdzie jest właśnie kopalnia Hoffmana. I tu na przeciągu około 6 km jest cały szereg odkrywek tych kamieniołomów. Dosłownie dzisiaj byłem tutaj w tej odkrywce. Zrobiłem parę zdjęć, pokażę może ze dwa. Jest to właśnie odkrywka
odkrywka Hindlow. Nazywa się a tu jest Hoffman. Tak? O, tu jest Hoffman. I to są ściany skalne, które najczęściej fotografuję i badam. Tu. To jest kierunek z Buxton, dosłownie 2 mile piechotą. No teraz tak, jak wyglądają te skały? Dlaczego one są takie szczególne i takie ważne dla mnie? Tutaj jest zdjęcie pionowej ściany i pokazuje to, oczywiście jest mały fragment tego, pokazuje to, jak jednorodna jest ta skała. Jak pięknie odkładała się jednorodnie. O, tu jest hak dla wspinaczy, skałkowców. Tych haków można tam znaleźć dosyć sporo. A tu dla nas co jest ciekawe, to jest to, że bardzo ładnie jednorodnie się odkładała ta skała, a te warstwy ciągnące się, to są mikrowarstwy resetów 676. Oczywiście one mają dystans swój odpowiedni. Ja teraz tak na rysunku patrzę się, jak one przebiegają, ale przeważnie one przebiegają dosyć równolegle. Oczywiście mają swoje zawirowania w różnych miejscach, są różne zawirowania, nie każda skała się nadaje do badania, ale bardzo dużo skał jest po prostu idealnych do badania. I to jest ta wyjątkowość w tym parku, że te skały są bardzo jednorodne, a wyróżnienie katastrof, które wiązały się z bardzo dużym wymieraniem, może nie globalnym jak globalne wymierania co kilkadziesiąt milionów lat, na miarę na przykład wymierania dinozaurów. No nie, to jest 676 lat, ma swoją intensywność, gdzie jest ona widoczna właśnie w osadach skalnych, ale nie wyróżnia się pęknięciami takimi jak to. To pęknięcie to jest reset 41K. To jest ogromna szczelina. Szczelina, której szerokość można ocenić jak szerokość jednego resetu 676, to znaczy cyklu 676. Ta odległość jest różna w zależności od miejsca, gdzie się bada, a przede wszystkim w zależności od warstwy, czy to jest niższa warstwa, wyższa i jeszcze wyższa, bo to jest związane z okresem wegetacji intensywniejszej lub mniej intensywnej. Ta temperatura, jak widzieliśmy na poprzednim wykresie, choć jest widać, ma swoją ciągłość spadkową. Zmieniało to warunki, w jakich życie funkcjonowało. Coraz większe czapy się robiły. Wobec tego poziom wody nieco się obniżał. Mogło to wpływać na intensywność życia w tych morzach i to dalej będzie widać w grubości warstw. Warstwa dla mnie dostępna to jest przykład warstwy z kamieniołomu Hindlow. Ten, o którym mówiłem, czyli ten, którym byłem do tej pory tylko raz.
i to dzisiaj. Ładna pogoda mnie wyprowadziła na wycieczkę, a wróciłem przemoczony w deszczu. No ale mniejsza o to. I tutaj widać bardzo ładnie szczelinę na całej długości tej warstwy skalnej. I tutaj jest druga szczelina. Też bardzo dobrze widoczna na fotografii, może mniej, ale w rzeczywistości jest bardzo dobrze widoczna. I to jest bardzo duża grubość. Ta grubość jest gdzieś tak pewnie 7-8 metrów. A ta grubość już jest znacznie mniejsza, 2 razy mniejsza. Chociaż trudno ocenić jest, co tutaj było, czy było wyżej jeszcze skała, tylko została ucięta, usunięta, czy nie. Kiedy się bada dalej, powiedzmy, dalsze rejony tego kamieniołomu, to widać, że są te warstwy ucinane, bo to już jest powierzchnia, to już jest powierzchnia gleby, po której kiedyś wędrował, i to nie jeden raz od tamtych czasów, lodowiec. I ten lodowiec ścinał te skały co jakiś czas, zabierał te warstwy. Najwięcej je żłobił oczywiście kaniony w formie rozległych dolin, w formie litery U, co jest charakterystyczne dla przepływających lodowców. A tutaj skała w przybliżeniu z tej samej ściany, i również bardzo ładnie widać resety 676. A więc liczenie tych resetów pozwala nam określić, ile czasu pozwala nam określić, ile czasu narastała ta warstwa. Czy następna warstwa, czy ta warstwa, czy następna. Każda z tych musi być zbadana bardzo dokładnie, albo poprzez manualną inspekcję, dotykiem, sprawdzenie, ale widać, że nawet fotograficznie można uzyskać taki kąt, w którym jest bardzo dobrze, bardzo ładnie wyraźne są te warstwy 676. O, tutaj widać odtąd, pięknie. Potrzebny jest tylko dobry aparat z telezoomem. Nie taki aparat jak w telefonach, ale te zdjęcia były wykonane właśnie aparatem z telefonu. I można już tak wiele szczegółów zobaczyć. Tutaj jest znowuż bliższy Buxton, kamieniołom, w którym właśnie jestem najczęściej, i od góry patrząc się warstwy resetów 41K po prostu przez całą formację skalną przebiegają. Tu też jest półka i dalej skały w dół, jeszcze ta niższa warstwa. Też tutaj. Tak, jest to popularne miejsce turystyczne i wspinaczkowe. Bardzo często widzę tam ludzi wspinających się. Jest to na tyle bezpieczny park, że tam trudno, żeby coś na głowę spadło, wszystko jest oczyszczone. Ale w parku już w Hindlow już tak różowo nie jest. Jest specjalny wał zabezpieczający, oddzielający od skał po to, żeby nie podchodzić, ponieważ coś tam może spaść. Tam dostęp właściwie już jest tylko kamerą.